Cześć, witam Was w tym krótkim wstępie i postaram się, aby był to krótki wstęp, bo w nim właśnie chciałem coś wyjaśnić, a konkretnie chodzi mi o to, że film ma specyficzną miniaturkę, bo ma on ukazywać właśnie chrześcijaństwo z tamtej epoki, jakim moim zdaniem ono było. No dzisiaj nie ma już takiego wpływu i postrzegamy go bardziej optymistycznie, ale dawniej chrześcijaństwo było dużo bardziej mroczne. I też przy tej okazji chciałem się zwrócić do ludzi, którzy skomentowali poprzednią część filmu Zamki Średniowiecza, Malbork, część pierwsza. No może nie wszyscy są subskrybentami, tak jak Fiona, Iwona, czy też jak Weronika, która uwielbia te vlogi, które tutaj dla Was nagrywam. A więc jeszcze chciałem się zwrócić do Doroty, która stwierdziła, że jest to jej ulubiona epoka. No przyznam szczerze, że też średniowiecze jest jedną z moich ulubionych epok, a także parę słów do fanka natury i fanka gór, która była na zamku w Malborku. Bardzo się jej spodobało, że aż ją zmęczył. No nie dziwię się, bo twierdza jest naprawdę niesamowita. A skoro jest niesamowita, to przyjrzyjmy się jej dalej. I zapraszam na kolejną część z tego cyklu o zamku w Malborku. Zatem wkraczamy na Zamek Wysoki i dzisiejszego dnia wygląda on tak samo, jak kiedyś prezentował się na początku XIV wieku. I oczywiście powstawał on w tamtym czasie etapami, ale gdzieś do połowy tegoż wieku osiągnął on ostateczny kształt. Niejako było to gniazdo rycerzy zakonu, bo mieszkało ich tutaj od 40 aż do 50, czyli najwięcej w całym państwie zakonnym, za wyjątkiem konwentu w Królewcu. I po raz kolejny musimy wrócić do świętych ksiąg, ponieważ sami bracia nazywali Zamek Wysoki wieżą Dawidową. Ale sam kształt Zamku Wysokiego przypomina inne zamki konturskie, jak choćby ten w Gniewie. I w końcu znajdujemy się na głównym dziedzińcu, gdzie widzimy starą, średniowieczną studnię, głęboką na 20 metrów i u góry osobliwą rzeźbę pelikana. Ktoś z Was mógłby w zasadzie spytać, co tu robi pelikan? I gdy tak spacerujemy krużgankami gotyckimi z czasów średniowiecza, przypomnę Wam, co oznaczał pelikan dla krzyżowców. Oczywiście była to symbolika, ponieważ tutaj pelikan karmił własną krwią swoje młode pelikany, co miało symbolizować najwyższe z możliwych poświęceń. A jeśli chodzi o samą religię, było to nawiązaniem do samej ofiary Jezusa Chrystusa. I nie ma się tutaj czemu dziwić, dlaczego właśnie zakonnicy obrali sobie pelikana za swój symbol, a był on nim dużo wcześniej, zanim przybyli oni na Pomorze, bo już na pewno w czasach, gdy walczyli w Siedmiogrodzie, w Królestwie Węgier, a być może nawet w samej Jerozolimie. Teraz kapitularz, refektarz konwentu, gdzie zbierali się bracia z głównego konwentu wraz z samym wielkim mistrzem na narady, najważniejsze decyzje podejmowane w państwie, a być może nawet podczas wyboru samego wielkiego mistrza. I gdy przyjrzycie się dokładnie ścianom, to zobaczycie pozostałości starych zdobień, malowideł, które przedstawiały galerię wielu wielkich mistrzów. A wszystko to było kiedyś wykonane na zlecenie Konrada von Jungingena, którego oryginał tutaj został zachowany bardzo szczątkowo. Zanim wejdziemy do kościoła Najświętszej Marii Panny, bardzo ważnego dla krzyżaków, przekroczymy Złotą Bramę. Skąd wzięła się ta nazwa? Bo przecież ornamenty i zdobienia, które tutaj odnajdziemy, nie są wcale ze złota. A nazwę swą bierze z tego, iż pełniła po prostu wysoką rangę w samej sztuce krzyżaków w Prusach.
Same zdobienia zostały wykonane po prostu z wypalonej gliny, ale przedstawiają bardzo ważne treści ponownie z samej Biblii. I po raz kolejny odnajdziemy tutaj w tych zdobieniach postacie fantastyczne, symboliczne, powiedziałbym, że nawet natchnione, swego rodzaju złem, które zapewne miało wszystkim dookoła przypominać, jaka czeka ich kara. Ale to nie wszystko, ponieważ właśnie w tym portalu wejściowym dopatrzymy się także w rzeźbach metafory samego sądu ostatecznego. Oczywiście wnętrze samej świątyni zrobiło na mnie, przyznam, piorunujące wrażenie ze względu właśnie na ten charakterystyczny klimat dawnych czasów, gdzie ściany oczywiście dzisiaj są zniszczone, ale te pozostałości, które tam dostrzeżemy, przypominają nam, jak bardzo było to religijne miejsce i jak ogromną i przytłaczającą rolę dla krzyżowców pełniła wtedy ich ideologia, którą krzewili przecież pośród pogan. A na zewnątrz malborska Madonna, największa rzeźba średniowiecznej Europy. Wykonana ze sztucznego kamienia i najpierw zdobiona polichromią, a później zastąpiona mozaiką. Posąg miał oczywiste znaczenie propagandowe, ponieważ jak mówiłem w pierwszej części, była ona patronką całego zakonu i jak twierdzili sami bracia, czyniła ona ich zakon niezwyciężonym. Niestety została zniszczona pod koniec II wojny światowej i dzisiaj mamy już tylko do czynienia z repliką. A komu przygląda się ten demon? Jak widzieliście przed chwilą diabełka, który wskazuje mi, gdzie iść. Wskazuje w bardzo ciekawym miejscu. Nie zgadniecie, co to za super ciekawe miejsce? Toaleta. Zatem Gdanisko z niemieckiego Dansker. Luźne skojarzenie z Gdańskiem. Przemierzając ten korytarz, idziemy po konstrukcji, która powstała w końcu XIII wieku i nie była tylko zwykłą latryną, aczkolwiek i ta mówi nam, jak doskonale był zorganizowany zakon krzyżacki, ponieważ każda nieczystość, która spadała na dół, dostawała się do fosy, co rozwiązywało kwestię odchodów, ale również było utrudnieniem dla szturmujących zamek. Powiem tak, zamek to potężna twierdza, naprawdę. Jestem już dosyć chwilę i nie wiem jeszcze, ile to wszystko potrwa. Dodatkowo znajdował się tam też strych, który pełnił rolę magazynów, a także Gdanisko było ostatnim refugium, gdzie mogli schronić się bracia podczas oblężenia. Również były tam cele więzienne, gdzie więziono kiedyś dowódców króla Kazimierza Jagiellończyka. Pora na kolejne gotyckie pomieszczenie, refektarz na Zamku Wysokim, gdzie w każdą niedzielę zbierali się bracia zakonnicy. I jak widzieliście już na ścianie po lewej fresk przedstawiający ostatnią wieczerzę, nie znalazł się tutaj przypadkowo i miał swoje przesłanie, ponieważ oprócz modlitw, które się tutaj odbywały, czytania statutów i omawiania po raz kolejny spraw bieżących, każdy z braci tego wysokiego zgromadzenia wyznawał swoje przewinienia oraz winy i otrzymywał tutaj kary. Do refektarza prowadzi stary portal z początku XIV wieku, który widzieliśmy na samym początku filmu, obok Złotej Bramy, gdzie kiedyś na jego dębowych drzwiach znajdował się napis z łacińską inskrypcją, której pierwowzór znajdował się w zamku Joannitów Crac de Chevaliers w Ziemi Świętej, a brzmiał on: jeśliś obdarzon bogactwem, mądrością i urodą, wszystko to splami pycha, gdy owładnie tobą. Odcinek kończymy wizytą w wielkim refektarzu, który ponownie był ogrzewany hipokaustem, czyli największym wnętrzu gotyckim o funkcji świeckiej w całej środkowej Europie, gdzie ponownie na ścianach znajdowały się freski
obrazujące sceny biblijne, a gdzie krzyżacy podejmowali swoich najbardziej znamienitych gości, próbując ich sobie zjednać, właśnie poprzez architekturę, przepych i starannie reżyserowane biesiady. Film już się skończył i nie był zbyt długi i dziękuję Wam za to, że go oglądaliście, a jeśli uważacie, że był fajny, jest tu ktoś zupełnie nowy, to pamiętajcie o subskrypcjach, udostępnieniu i o kciukach. To pomaga zawsze temu kanałowi. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że w trzeciej części. Hejo!